Pozwólcie, że Wam przedstawię. Oto boczek solony. Jedna z najstarszych i tradycyjnych metod konserwacji mięsa. Bardzo proste wykonanie. Bez wędzenia, bez parzenia. Niekonieczne też są specjalne warunki do jego przygotowania. Tylko to, co znajdzie się w każdym domu. Potrzebny jest boczek bez skóry. Na początek lepiej cienki, lecz nie zbyt chudy. Dopasowany do boczku pojemnik. Dno wysypuję solą, kładę boczek i na powierzchnię też sypię sól. Chowam w lodówce na 1-2 dni. Po czym odlewam zebrany płyn, a boczek i pojemnik opłukuję i osuszam. Na spód ponownie sypnąłem trochę soli, ale mniej niż poprzednio, a na wierzch dałem łyżeczkę brązowego cukru i także trochę soli. Pojemnik znowu wraca do lodówki na 1-2 dni. Kolejny krok to ponowne odlanie płynu, opłukanie, osuszenie oraz ponowne solenie. Tym razem już bez cukru. Znowu mijają 1-2 dni i czynności powtarzam. Płynów wciąż jest dość sporo, więc soli nie żałuję. Okazało się to słuszną decyzją, bo sól wyciągnęła jeszcze sporo wilgoci. Ponowne płukanie i osuszanie. Tym razem oprócz małej ilości soli dodaję majeranek. U mnie za 2 łyżeczki, ale tą ilość można zmienić. Pojemnik ponownie wstawiam do lodówki, tym razem na 3 dni. Ilość płynów śladowa, można działać dalej. Boczek wykładam na siatkę i trzymam w chłodzie 8-12 stopni, ale może też być w lodówce. Codziennie obracam, przez 3-4 tygodnie. Trzeba być cierpliwym. Widzieliście, jak cały proces przebiegał. Najpierw trzeba było to solić i odprowadzać nadmiar wody. Potem można dodać takie rzeczy jak cukier, nawet trzeba. No, majeranek można, tak jak ja dodałem, bo daje bardzo fajny aromat. Tak to wygląda teraz. Z drugiej strony jest to już dość poważnie ususzone i zasolone. W tej wersji w domu rodzinnym wykonywaliśmy słoninę, która była właśnie nasolona i jak doszła do takiego stanu, była przesypywana majerankiem, bo na początku tylko solona, wrzucana w taki płócienny worek i od jesieni do wiosny w tym płóciennym worku potrafiła na strychu wisieć, gdzie było chłodno, czasami nawet prawie mroźnie, chociaż tam poniżej zera raczej nigdy nie spadało, ale taka dobra lodówka. I pamiętam, jako jeszcze młodzieniec bardzo często zachodziłem tam, wyciągałem taki kawałek słoninki, kroiłem na chlebek i wcinałem. To dawało energii na cały dzień, naprawdę. To można było zjeść rano i do wieczora nie było potrzeby jedzenia, bo człowiek miał i energię, i był syty. Jak to smakuje? Zaraz sprawdzimy. Boczką w domu rodzinnym w ten sposób nie wykonywali. To jest moja własna inicjatywa, ale też bardzo fajna. Zajrzyjmy do środka.
Tak, typowy aromat słoninki. Widać, jak się ładnie zachowało, kolorki fajne. Chociaż to jest zbyt intensywne. Ukroję jeszcze jeden, bo zewnętrzne warstwy zawsze są bardzo, bardzo intensywne. Cieniuteńkie plasterki. To się powinno dosłownie rwać na strzępy bez problemu. Powiem Wam, dla wielbicieli tematu to jest radosne odczucie. Niektórych to może odrzucać, mnie zachwyca, dosłownie zachwyca. Pod zimną wódeczkę. Przepraszam, nie wolno alkoholu promować. Nie pijcie, to nie jest zdrowe. Ale znakomicie się nadaje jako przekąska, przegryzka. Tam, gdzie potrzeba dużo energii i zintensyfikowanego smaku, przepraszam. To jest właśnie to. Coś pięknego, coś pięknego. A ci wszyscy, którzy są na dietach keto, proszę bardzo, cieniutki plasterek. Mięsiwa i tłuszczyku przetworzonego w bardzo minimalnym stopniu, czyli można powiedzieć naturalnego. Bo tylko solenie, tutaj żadnej innej obróbki nie było. Sól tylko kłodawska. Proszę bardzo. I teraz chlast, chlast. Drugi, kolejny. O. Kanapka wspaniała i zero węglowodanów. Chwilę mi zajmie, zanim przełknę. Produkt trwały. Produkt do wykonania w zasadzie w każdym mieszkaniu. Na tym etapie po pierwotnym soleniu w lodówce dobrze jest, jak to ma szansę przez 1-2 tygodnie podsychać w temperaturze takiej 8-12 stopni, czyli chłodzie, ale wyższym, troszeczkę wyższe temperatury niż w lodówce. Ale jeżeli nie ma takich warunków, nadal może być w lodówce. Tylko musi być codziennie obracane, koniecznie. Obserwować, czy gdzieś się coś nie dzieje, żeby się wilgotność nie skondensowała, bo jeżeli to tak leży na kratce i nikt tego nie rusza, to w miejscu styku zawsze się wykropli jakaś wilgoć, a od tego mogą się zaczynać różnego rodzaju ogniska pleśni, a do tego nie wolno dopuścić, czyli codziennie obracać, porządnie zasolić, tak jak pokazałem. I jest coś wspaniałego. Polecam. Prosta rzecz. Śmiało mogę powiedzieć, że smaczniejsza niż słoninka. Ten boczek też nie może być za chudy, ale wychodzi to naprawdę, naprawdę rewelacyjnie. Spróbujcie sami. Jedna z najstarszych metod konserwacji. Bo solenie. Żadnej obróbki technologicznej praktycznie. Jedyny dodatek to majeranek. Można dodawać czosnek jeszcze, na przykład, jak ktoś lubi. Zresztą, kto domowemu wędliniarzowi zabroni dodać to, na co ma ochotę? Papryka ostra, proszę bardzo. Pieprz, proszę bardzo. Można dodawać wszystko. Ja tu też żadnych ograniczeń nie przewiduję. A teraz ten bardziej intensywny kawałek. No. Powierzchnia jest wyraźniej słona, ale nie przesolona. Pycha. Znakomita rzecz. Szczerze polecam. Ci, co tęsknią za słoniną dojrzewającą, spróbujcie boczku solonego. Bardzo, bardzo pyszna sprawa. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę i sięgajcie do pomysłów wywodzących się z naszej tradycji wędliniarskiej i kulinarnej. Na razie, trzymajcie się, hej, nie mogę się powstrzymać.
Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.